Pozwolę sobie zapytać konkretnie właśnie jeszcze o tę Barkarolę, która pojawiła się również na recitalu w Poznaniu w 2019 roku. Ciekawi mnie to pod takim względem, że na tamtym recitalu został również zaprezentowany fortepian. I to był fortepian, który należał do Leszetyckiego, tak? Ale jego istotność jest, że tak powiem, podwójna, dlatego że również na tym samym fortepianie grał Ignacy Jan Paderewski. Tak. To jest fortepian Besendorfera z 1882 roku, należący do Leszetyckiego, na którym to Leszetycki uczył swoich uczniów w Wiedniu, między innymi właśnie Ignacego Jana Paderewskiego. Więc jest to szczególna tutaj sytuacja, że wszyscy ci wybitni uczniowie, Artur Schnabel, Paderewski, Ignacy Friedman, Mieczysław Horszowski, wszyscy oni dotykali tego instrumentu. Czyli taki fortepian również moglibyśmy nazwać fortepianem historycznym. Jest zdecydowanie tak. Właśnie to jest bardzo dobre też pytanie. Od którego momentu można powiedzieć, że fortepian jest historyczny? No właśnie. Tak, chyba nawet już o tym raz rozmawialiśmy. Właśnie, czy Steinway z lat 20. XX wieku to jest fortepian historyczny, czy współczesny? Pewnie zależy od punktu widzenia, ale ciekawi mnie też również sprawa nagrań. To znaczy, jeśli mamy nagrania z powiedzmy lat 50., lat 40., które są też charakterystycznie brzmiące, to czy również nie powinniśmy podchodzić do nich inaczej? Może powiem też konkretnie. Wydaliśmy w Polskim Radiu Chopin płytę z nagraniami Witolda Małcużyńskiego. W tym znalazł się tam również mazurek Amol, który jest częścią tego recitalu, który teraz omawiamy. I chciałbym spytać, czy takie nagrania właśnie, jak nagrania Małcużyńskiego, mogą dzisiaj być inspiracją jeszcze dla pianistów? Czy może to są nagrania, które powiedzmy w pewnym sensie tracą swoją ważność? Zdecydowanie są źródłem wielkiej inspiracji i tutaj rzeczywiście muszę powiedzieć, przygotowując się do tego recitalu, jak również do koncertu na fortepianie Chopina, przesłuchałem naprawdę setki nagrań z początku XX wieku, z połowy i to jest taka kopalnia wiedzy i o tej epoce, o poczuciu czasu, o estetyce gry i rzeczywiście tu można się bardzo, bardzo dużo nauczyć, jak te utwory były wtedy interpretowane. I tutaj rzeczywiście Małcużyński, uczeń Paderewskiego, czy Alfred Cortot, tutaj muszę przyznać, że bardzo konkretnie to, jeśli chodzi o ten mazurek, to inspirowałem się Alfredem Cortot, zresztą analizowałem też jego wydanie nokturnów i mazurków i innych utworów, gdzie on daje bardzo ciekawe poetyckie komentarze do interpretacji. I w przypadku na przykład tego mazurka Cortot pisze o tym, że tutaj mamy do czynienia z wpływami folkloru czeskiego. To bardzo ciekawy trop. I w ogóle to jest długi temat, prawda, jak to interpretować. Ogólnie można powiedzieć, że współcześnie ten mazurek konkretnie, opus 68, numer 2, jest interpretowany, nazwijmy to, kujawiakowo. To znaczy jest dużo pedału, raczej wolniejsze tempo. Natomiast jeżeli posłuchamy właśnie gry tych pianistów, właśnie lata 50., 60., zauważymy, że jest tam jednak duża mazurkowość i jeśli chodzi o też pedalizację, właśnie tutaj mam na myśli wydanie Cortot, nie jest to taka długa pedalizacja, jak to w dzisiejszym świecie się jakoś wszystkim tak niechcący może przyzwyczaiło się, żeby to zalewać sosem pedałowym, nazwijmy to. W każdym razie to są naprawdę bardzo, bardzo, bardzo inspirujące nagrania, właśnie między innymi Małcużyński czy Raul Koczalski, nie można tutaj zapomnieć uczeń Mikulego czy Maurycy Rosenthal. To naprawdę jest cała kopalnia wiedzy o tej epoce.